Witam Państwa serdecznie na wspólnej konferencji prasowej ministra spraw zagranicznych RP profesora Jacka Czaputowicza oraz sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki pana Mike'a Pompeo. Oddaję głos panu ministrowi Czaputowiczowi. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować panu sekretarzowi Mike'owi Pompeo za wizytę w Warszawie, za konstruktywne rozmowy, które mieliśmy przed chwilą. Ta rozmowa potwierdziła doskonały stan stosunków między naszymi państwami. Przedyskutowaliśmy najważniejsze kwestie w stosunkach dwustronnych oraz w polityce międzynarodowej. Chcę powiedzieć, że nasze rozmowy będziemy kontynuować jutro. Chcemy razem złożyć wizytę, odwiedzić w bazie NATO żołnierzy amerykańskich. Będziemy kontynuować rozmowy podczas konferencji bliskowschodniej jutro wieczorem i pojutrze. Ale dzisiejsze rozmowy pokazały, że nasze cele w polityce zagranicznej są zbieżne. Przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Chciałem jeszcze przed wizytą jutrzejszą podziękować, złożyć na ręce sekretarza Pompeo podziękowania za dotychczasową służbę żołnierzy amerykańskich w Polsce. Dzięki tej służbie czujemy się w naszym kraju bezpiecznie. Podczas dzisiejszych rozmów omówiliśmy plany dalszego rozszerzenia obecności sił amerykańskich w Polsce. Mam nadzieję na kontynuowanie dialogu politycznego w tej sprawie w najbliższych miesiącach z naszymi amerykańskimi partnerami. Z zadowoleniem przyjąłem zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do pełnej implementacji instalacji obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Poruszyliśmy też kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Rozważaliśmy możliwości dalszej dywersyfikacji dostaw energii, zwłaszcza jeśli chodzi o terminal LNG i o dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych, a także rozbudowę infrastruktury i rozwój technologii. Podzielamy stanowisko, że projekt Nord Stream 2 nie służy bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Uważamy go jako przedsięwzięcie nietrafione, a wręcz szkodliwe dla bezpieczeństwa energetycznego na kontynencie. Podkreśliliśmy znaczenie więzi amerykańskich i roli Sojuszu Północnoatlantyckiego dla bezpieczeństwa w Europie. Omówiliśmy wspólne działania. Razem musimy stawić czoło zagrożeniom związanym z bronią nuklearną, terroryzmem, cyberatakami. Omówiliśmy wstępnie implikacje łamania przez Rosję traktatu INF, no i decyzji Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z tego traktatu. Uważamy tę decyzję za słuszną. Traktat, który jest przestrzegany przez jedynie jedną stronę, nie jest właściwie obowiązującym traktatem. Podzielamy stanowisko negatywne wobec agresywnych działań Rosji, zwłaszcza w stosunku do Ukrainy. Omówiliśmy w szczególności ostatnie działania Rosji związane z incydentem na Morzu Azowskim, a także nieakceptowanym przez prawo międzynarodowe przetrzymywaniu ukraińskich marynarzy, które, jak powiedziałem, nie ma uzasadnienia. Jutro rozpoczyna się konferencja na temat pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, współorganizowana przez Polskę i Stany Zjednoczone. Myślę, że te polsko-amerykańskie partnerstwo jest przykładem właściwej odpowiedzi na stojące przed nami wyzwania, w tym wypadku na Bliskim Wschodzie. Podjęliśmy się, tu mówię o Polsce, współorganizacji tej konferencji, upatrując w tym szansy na wyjście z impasu, jaki istnieje na Bliskim Wschodzie. Będziemy dyskutować o tym, jak przyczynić się do dezeskalacji sytuacji w regionie. Mamy nadzieję na otwarcie nowych kanałów dialogu i dyskusji na Bliskim Wschodzie.
na wyznaczanie być może nowych kierunków przyszłych działań. Także raz jeszcze dziękuję za wizytę w Warszawie. Cieszę się z tego spotkania. Dziękuję bardzo, panie ministrze, i oddaję głos panu sekretarzowi stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, Mike'owi Pompeo. Great, thank you. I'm really happy to be here in Poland. Foreign Minister, thank you for hosting me. I'm happy to be here both for the ministerial to promote a future of peace and security in the Middle East, which we're co-hosting with our Polish friends, but just as importantly to be here for bilateral discussions that we just had. 100 years ago, we began our relationship, our diplomatic ties, and this makes my first visit here as the Secretary of State. 30 years after the Iron Curtain came down, today Poland is one of the United States' best friends on the European continent, and we thank you and your President for that. Our defense and security relationship, as the Foreign Minister said, is excellent. It's clear from our joint commitment to host the historic ministerial with over 60 nations here in Warsaw. Tomorrow I'll get a chance to visit American troops who serve side by side with Poland's warriors, along with soldiers from other NATO countries. That display of NATO strength and unity tells the world our alliance is prepared to surmount any challenge from any aggressor to meet the security challenges we face and in support of our values. Of course, our alliance cannot be at full strength without robust contributions from all allies. President Trump is grateful for Poland's leadership in contributing its fair share to our common defense. Poland is already meeting its Wales Pledge commitments and has committed to doing more. Its military modernization program is strengthening Poland's defense capabilities. Poland's choice is one made out of enthusiasm, not compulsion. The Polish people know the importance of strong deterrence, and America is grateful for that. Our thankfulness also extends to Poland's commitment of troops to the NATO mission in Afghanistan. The energy relationship between our two countries is also growing, with Poland taking major steps to import American petroleum and natural gas, and Poland has vigorously pursued a course to reduce its dependence on Russian natural gas, which Moscow continues to use as a political weapon for its geostrategic purposes. We continue to work with Poland and other like-minded European allies and partners to stop Russia's proposed Nord Stream 2 pipeline, which would undermine European energy and national security while also hurting Ukraine. Our economic relationship, too, is growing. U.S. firms remain very interested in Poland, and we have a tireless advocate for U.S. investment in our ambassador, Georgette Mosbacher. Poland's dynamic economy, which has sustained positive growth for 27 straight years and reached 5.1% of GDP growth in 2018, meshes incredibly well with America's innovative economy. U.S.-Polish people-to-people ties are also robust. We look forward to the day, hopefully soon, when Poland will be able to join the U.S. visa waiver program. We are both working diligently towards that goal. We also appreciate the importance of resolving outstanding issues of the past, and I urge my Polish colleagues to move forward with comprehensive private property restitution legislation for those who lost property during the Holocaust era. Lastly, I want everyone to know that America will never forget the indomitable Polish spirit. Recently, an American named Frank Blakeman passed away at the age of 96. He may be better known here by his birth name, Franek Blajnekmajan. Frank was one of the valiant Jewish partisans in Poland who risked life itself to resist the Nazi war machine. After the war, he became an American citizen, built a very prosperous life as a real estate development in New York. Frank's life was a testament to the resilience of the Polish people and to the American ideal that anyone who dreams big can rise to the top of no matter where you start from. He embodied what President Trump said in his visit here in 2017. Poland lives, Poland prospers, and Poland prevails. In many different eras, the Polish people have fought for independence and liberty. Today I urge Poland to stay the course of freedom and democracy that was hard-won during both the 1980s and 1990s. I appreciate the opportunity to meet with you, Mr. Foreign Minister, and I look forward to seeing our close collaboration continue at the ministerial tomorrow. Thank you. Dziękuję bardzo za oświadczenie sekretarza stanu USA.
Proszę Państwa, mamy czas na 2 pytania. Jedno ze strony amerykańskich dziennikarzy, jedno ze strony polskich dziennikarzy. Ze strony amerykańskiej pytanie zada pan Joel Gerke, Washington Examiner. Hello, thank you. Secretary Pompeo, China describes your Huawei allegations as immoral and has raised the specter of retaliation against Poland for playing the part of an accomplice in this controversy. Have you suggested Poland to take any particular countermeasures related to Huawei or Chinese retaliation? And on the broader subject of the partnership, what is the biggest hurdle you face to achieving particular policy success at this Middle East conference this week? And Mr. Foreign Minister, do you worry that a failure to come to an agreement with the United States on this Huawei matter will have a negative impact on the prospects of a Fort Trump or an expanded U.S. military presence in Poland? And more broadly, has there been any consideration on the Polish side about hosting U.S. missiles deployed in the wake of the withdrawal from the INF Treaty? So may I go first? Take the first 2 questions, thanks. So first, with respect to Chinese infrastructure delivered via Huawei, we've done here in Poland what we've done all across the world. We've made known the risks that are associated with that. Risk to the private information of the citizens of the country, risk that comes from having that technology installed in network and systems. Our task is to make sure that the information that we have and that we can share is widely known. It's an educational task. The individual countries then will make their own choices. As a sovereign nation, Poland and other countries will choose the technology that they want to have deployed inside of their country. We've also made clear that if they make a certain set of decisions, that it will be more difficult for the United States Department of Defense to work alongside of them. That is, we'll never put our equipment in a place which would present risk to our technology from having Chinese technology co-located alongside of it that presents a risk. And so we've made that clear to each country as well, and then those countries will simply make their choices. As respect, you asked the second question, which is our hopes for this ministerial. It's very plain. We laid out the mission statement for this now weeks ago. We're going to gather up to talk about the future of Middle East stability and prosperity. We'll talk about Middle East peace plan. We'll talk about threats from counterterrorism. We'll talk about how these countries can work together. We'll have 60 countries, over 30 foreign ministers there from every continent save for Antarctica. This is a global coalition that is built to deliver on the important mission of reducing the risk that has emanated from the Middle East for far too long. Gdy idzie o pierwsze pytanie dotyczące współpracy z firmami chińskimi, trwa dyskusja także w Unii Europejskiej na temat implikacji zaangażowania w różne sektory technologiczne firm chińskich. Jesteśmy tego świadomi, współpracujemy w ramach Unii Europejskiej, a także ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o wymianę informacji w tym zakresie. Oczywiście Unia Europejska jest otwarta na inwestycje także firm spoza obszaru Unii Europejskiej. Musimy wziąć to pod uwagę, ale z drugiej strony kwestie bezpieczeństwa, o których tutaj mówimy, na pewno będą wpływać na decyzje w tym zakresie, jeśli chodzi o inwestycje w ten sektor informatyczny w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej. Gdy idzie o konferencję, chcę podkreślić, że będziemy się koncentrować na kwestiach bardziej problemowych, horyzontalnych niż na poszczególnych państwach. Przeanalizujemy konflikty, które niosą za sobą ładunek, czy też ten ciężar, czy też można powiedzieć trudności związane z sytuacją humanitarną, tak jak w Syrii i w Jemenie. Oczekujemy też na wstępną dyskusję, przedstawienie idei dotyczących bliskowschodniego procesu pokojowego. Chcemy przeprowadzić poważną dyskusję, by później kontynuować tę pracę w formie grup roboczych po konferencji. Zdajemy sobie sprawę, Polska jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, nie stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie, konflikty tam są przedmiotem codziennej pracy Rady Bezpieczeństwa. Chcemy przyczynić się do budowy pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie. Cieszymy się, że to możemy robić we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Zdajemy sobie sprawę z ogromu wyzwań i z trudności. Wiele inicjatyw poświęconych pokojowi na Bliskim Wschodzie było wcześniej prowadzonych. One nie zakończyły się powodzeniem w tym sensie, że konflikty nie zostały
zakończone. Ale gdy my tego nie podejmiemy, tej próby bardzo ambitnej, możemy później żałować. Dlatego cieszymy się, że możemy zaangażować się nasze służby dyplomatyczne w realizację tak szczytnego celu. Uważam, że gdy idzie o problemy Bliskiego Wschodu, konieczna jest współpraca transatlantycka. Unia Europejska i Stany Zjednoczone podzielają ocenę zagrożeń na Bliskim Wschodzie. Różnią się niekiedy co do sposobu rozwiązania tych kryzysów. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego uważamy i akceptujemy politykę uznania JCPOA, traktatu nuklearnego z Iranem jako wartościowego punktu. Stany Zjednoczone zajmują inne stanowisko, ale nie przeszkadza to w poszukiwaniu wspólnego programu, wspólnego podejścia, współpracy w wymiarze transatlantyckim. Sama Unia Europejska nie ma, moim zdaniem, wystarczającej wagi politycznej, by próbować rzeczywiście wpływać na sytuację na Bliskim Wschodzie. Tylko ze Stanami Zjednoczonymi, a mówiąc szerzej, wspólnota państw zachodnich, wspólnota państw demokratycznych może, działając razem, wpłynąć pozytywnie i doprowadzić do pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Pytanie ze strony polskiej zada pani Marzena Kozłowska-Spak. Dzień dobry. Mam pytanie do pana sekretarza Pompeo. Departament Stanu ogłosił dzisiaj, że podczas pana wizyty w Warszawie zostaną ogłoszone nowe inicjatywy, które miałyby zwiększyć zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Chciałam zapytać o detale tych, co to miałyby być za inicjatywy, w jakim obszarze. I może drugie pytanie. Panowie mówili o tym, że Polska i Stany Zjednoczone podzielają negatywne stanowisko wobec Nord Stream 2. Jak prawdopodobne są sankcje, amerykańskie sankcje wobec firm zaangażowanych w ten projekt? Dziękuję. I'll go first, sure. With respect to initiatives we announced, so I traveled, on my first stop I was in Budapest and then in Bratislava and now here. And we've unveiled a number of things, including a defense cooperation agreement with Hungary that is now final. It still needs approval. We've talked about increasing people-to-people exchanges. We're working on HIMARS system now with Poland. There have been a number of defense cooperation agreements that we have announced during this trip. But I must say, most importantly, what I'm hopeful that this trip will demonstrate is American engagement in Central and Eastern Europe. There's not been a Secretary of State travel to Hungary for 8 years, not to Bratislava for 20. We understand that when there's a vacuum, others will seek to fill it, whether that's the Russians or the Chinese. That's not in the best interest of European security. It's not in the best interest of American security. And so among my mission statements on this trip was, mission objectives on this trip was to demonstrate America's continued resolve to work alongside countries in Central and Eastern Europe and the EU and NATO to deliver security for each of our countries. And with respect to Nord Stream 2, which fits into that, we don't think that's in the best interest of the security of Europe. We think this funnels money to Russians in ways that undermine European national security. And so while there's certainly a commercial aspect to that kind of transaction, there is an enormous security risk that is attached to it. And I think President Trump has been very clear that America is going to do what it can within its power to see that European security is foremost when it comes to energy decisions. And we think many countries in Europe agree with us and are supportive of that and understand that being dependent upon Russian natural gas is not in their best interest and they need to diversify those sources. Poland has chosen to do that, and we thank them for that. Bardzo się cieszę z zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej. My jesteśmy jednym z państw inicjatorów inicjatywy Trójmorza, można powiedzieć największym państwem z tej grupy.
państw Europy Środkowej, która postawiła sobie za cel poprawę infrastruktury kolejowej, drogowej, ale także energetycznej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Cieszymy się ze wsparcia Stanów Zjednoczonych dla tej inicjatywy i też z obecności tutaj w tych sektorach bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza jeśli chodzi o dostawę gazu dla terminala w Świnoujściu i innych terminali, być może w przyszłości chodzi o rozbudowę połączeń między państwami, tak aby utrudnić oddziaływanie w tym wypadku Rosji i używanie dostaw gazu jako instrumentu geopolitycznego. Widzimy, jak to wygląda, jeśli chodzi o Ukrainę. Innymi słowy, cieszymy się z zaangażowania Stanów Zjednoczonych, doceniamy rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, cieszymy się z obecności żołnierzy amerykańskich, z dostaw, z możliwości zakupu nowoczesnego sprzętu militarnego, a także rozwoju technologii, współpracy w tych bardzo zaawansowanych sektorach. Gdy idzie o Nord Stream 2, wiemy, że pewne decyzje na poziomie Unii Europejskiej są podejmowane, konsultacje trwają. My nie zmieniliśmy swojego stanowiska. Uważamy, że ta inicjatywa jest szkodliwa dla bezpieczeństwa Polski, szerzej Europy Środkowej czy całej Europy, bezpieczeństwa energetycznego. Chcę powiedzieć, jeśli chodzi o Nord Stream 2, zwrócić uwagę państwa na pewien aspekt. My popieramy stanowisko europejskie, stanowisko Komisji Europejskiej. Dla nas Komisja Europejska odzwierciedla interes Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone popierają stanowisko Komisji Europejskiej. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Polska prezentują proeuropejskie podejście. Natomiast ci, którzy są przeciwko inicjatywę Komisji Europejskiej, działają wbrew interesom Unii Europejskiej. Paradoksalnie Stany Zjednoczone są tutaj państwem, które zajmuje bardzo proeuropejskie podejście. Dziękuję bardzo sekretarzowi stanu, panu Mike'owi Pompeo. Bardzo dziękuję panu ministrowi Czaputowiczowi. Dziękuję państwu. Jednocześnie bardzo proszę polskich dziennikarzy oraz korespondentów zagranicznych agencji w Warszawie o